W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy o aktualizacji węzła Chainlink do wersji 1.9.0. Wspomnimy o dołączeniu Sanjay Sharks do sieci Flow oraz wspomnimy o aktywowaniu podsieci Pulsar na sieci Avalanche. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Chainlink zauważa, że strategiczne współpracy i partnerstwa są często obieraną drogą w celu rozwijania Web3. Ta droga może pomóc poszerzyć społeczność startupów i zwiększyć ich zasięg rynkowy. Do tweeta został załączony artykuł, w którym Chainlink porusza kwestię skutecznego zarządzania partnerstwami strategicznymi. Chain stwierdza, że jest to już czas najwyższy, aby traktować NFT jako formę sztuki i dać możliwość wykazania się artystom oraz wizjonerom. Szerszą opinię zespołu Chain na temat NFT znajdziecie na stronie chain.com/blog. Quant poszukuje nowych członków zespołu, którzy chcą odegrać wiodącą rolę w przyszłości finansów. Quant otwiera rekrutację na stanowiska IT Support Engineer, Developer, Relation Manager oraz Agile Delivery Manager. Sandy Young, pełniąca funkcję dyrektora zarządzającego w Ripple na terenie Europy, pojawiła się w rozmowie z serii Banking Circle Podcast, aby omówić rolę tradycyjnych usług finansowych w świecie kryptowalut. Oprogramowanie węzła Chainlink wersji 1.9.0 jest już dostępne. Najnowsza aktualizacja Chainlink ułatwia zarządzanie węzłami oraz zwiększa możliwość oraz elastyczność Oracle. Bardziej szczegółowe zmiany zostały opisane w dokumentacji, którą możecie znaleźć klikając w odpowiedni link w opisie filmu. Drużyna NGL Sanjay Sharks dołącza do sieci Flow. Sanjay Sharks jest pierwszą drużyną NGL, Ticketmaster oraz Sanjay Sharks pracują nad tokenami NFT. Przyszłość interoperacyjności inteligentnych kontraktów rozszerza się na Moonbeam poprzez Connector Contracts, które umożliwiają płynne przechodzenie danych i płynności między łańcuchami. Podejście Moonbeam w znacznym stopniu różni się od starego podejścia do technologii multi-chain. Moonbeam nie wdraża tych samych kontraktów w różnych łańcuchach bez interoperacyjności. Twórcy aplikacji wykorzystują dostawców HCM oraz GMP Polkadot na Moonbeam, aby wykorzystać funkcjonalność m.in. od Ethereum, Avalanche czy Cosmos. Polkadot umożliwia poznanie podstaw technologii blockchain wykorzystywanych przez ten projekt oraz zagadnień Web3. Wszystko jest możliwe dzięki kursom internetowym Web3 organizowanym przez Web3 Foundation oraz edX. Kursy rozpoczynają się 27 października. Początkowa podaż tokenów BNB wynosiła 200 milionów tokenów. Ilość tokenów przez cały czas stopniowo malała poprzez kwartalne wypalania. Binance będzie kontynuowało palenie tokenów BNB do momentu osiągnięcia podaży tokenów BNB na poziomie 100 milionów tokenów. Tokeny Ape oraz SHIB są już dostępne na Hashpot. Ta integracja otwiera nowe możliwości. Porty Shiba Inu oraz ApeCoin są dostępne na stronie ape.hashpot.network. Saucer Swaps Labs umieszcza na swojej platformie 15 nowych tokenów cross-chain, które zostały połączone z mostem Hashpot. Pośród 15 dodanych tokenów znalazły się m.in. tokeny QNT, BUSD oraz SHIB. Axelar rozpoczyna współpracę z Metrika. Podjęta współpraca ma zapewnić delegującym Axelar szczegółowe wskaźniki odnośnie wydajności walidatora. Wspomniane wskaźniki są potrzebne do maksymalizacji nagród za stejkowanie tokenów AXL. Cała współpraca została szerzej opisana we wpisie na blogu, do którego link został dodany do tweeta. Aktualizacja adopcji Chainlink. W poprzednim tygodniu Chainlink przeprowadził 15 integracji swoich usług. Usługi zostały zintegrowane na sieciach BNB Chain, Ethereum, Moonbeam oraz Polygon. Rozwój Top-Down Shotera CryptoMayhem nabiera tempa. CryptoMayhem dokonało aktualizacji swojego HUD-a. Wspomniana aktualizacja zawiera informację dotyczącą punktów życia i touch, typów broni oraz zadania do wykonania. LiveArt wspólnie z BNB Chain rozpoczęło drugi sezon Hackathon. Osoby, które oddają swój głos na artystów biorących udział w Hackathonie, otrzymają prezent od BNB Chain. GMX składa podziękowania Huobi za dodanie ich tokena na giełdę. Depozyty tokenów GMX są już otwarte. Wkrótce zostanie umożliwiony handel tokenami GMX w parze do USDT. Podsieć Pulsar została aktywowana na sieci Avalanche w celu uzyskania dostępu do wersji beta gry strategicznej MOBA. Zapraszamy do zasięgnięcia po więcej informacji na Discordzie Pulsar. Wraz z oświadczeniem Uniswapa nowe centrum pomocy tej giełdy jest już dostępne. Użytkownicy mogą prosić o pomoc za pomocą jednego kliknięcia. W centrum pomocy oczywiście zostały również zawarte często zadawane pytania. Główny radca prawny Binance, Hong Ng, został wyróżniony pośród 20 najlepszych wewnętrznych dyrektorów prawnych przez Financial Times. W artykule załączonym do tweeta można przeczytać o doświadczeniu Hona oraz zmniejszającej się roli dyrektorów prawnych.
Sandbox informuje, że posiadacze awatara People of Crypto Lab, którzy brali udział w Gate Giveaway, mogą odebrać już swoje tokeny SAND. Cotygodniowa aktualizacja NFT Gamify od Crypto.com, popularny projekt NFT Doodles, ogłosił imprezę w minigolfa w Miami. Wydarzenie Doodle Pad odbędzie się na Wynwood w Miami w dniach 2-3 grudnia. Axie Infinity Raylights to minigra, która jest dostępna dla wszystkich właścicieli landów. Gracze mogą siać minerały, uprawiać rośliny i dbać o swoją działkę. W grę można grać bezpośrednio w przeglądarce bez konieczności pobierania. Sandbox chciałby poznać najlepsze momenty oraz porażki graczy podczas rozgrywki w Sandbox Alpha S3. Sandbox zachęca do wypełnienia formularza, który umożliwi udział w imprezie z okazji końca sezonu. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo, a podczas samego wydarzenia pojawią się Panda Pops, NFT oraz Alex Flores. Bank of America opublikował w tym tygodniu badanie dotyczące preferencji związanych z inwestowaniem. Grupą badawczą byli zamożni Amerykanie. Raport został przygotowany na podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej w okresie od maja do czerwca. Do ankiety przystąpiło ponad 1000 osób w wieku powyżej 21 lat z aktywami przeznaczonymi na inwestycje o wartości ponad $3 milionów. Wyniki wykazały, że grupa wiekowa 21-42 lata posiada zaledwie 1/4 swojego portfela w akcjach, w porównaniu z 55% w przypadku inwestorów w wieku 43 lat i starszych. Firma Konami, będąca japońskim producentem i wydawcą gier komputerowych, zabawek i kart kolekcjonerskich, chce inwestować w NFT. Firma została założona przez Kagemasę Kozukiego w 1969 roku jako przedsiębiorstwo naprawiające i wynajmujące szafy grające w Osace w Japonii. Spółka zamierza rozwijać swój segment produktów Web3. Konami prowadzi badania, aby wprowadzić najnowszą technologię do swoich gier. Planowane jest także uruchomienie usługi, w której gracze będą mogli handlować swoimi NFT za pośrednictwem unikalnej platformy dystrybucji. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA ogłosiła uruchomienie wirtualnego ekosystemu FIFA World w metaversie Roblox. Takie działanie ma na celu przyciągnięcie nowych fanów piłki nożnej poprzez gry, ciekawe doświadczenia i ekskluzywne nagrody. FIFA podkreśla, że uruchomienie wirtualnego środowiska w Roblox uprzedza nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze w 2022 roku. Projekt obiecuje, że nadal będzie rozwijać interaktywne doświadczenia piłkarskie dla fanów. Dyrektor handlowy FIFA Romy Guy stwierdza, że w ramach zaangażowania FIFA w rozwój piłki nożnej i opracowywania sposobów włączenia nowych fanów w ten sport, ciągające doświadczenia na Robloxie zapewnią fanom piłki nożnej nowy, ekscytujący sposób interakcji z przyjaciółmi, świętowania bogatej kultury i dziedzictwa największej na świecie rywalizacji sportowej. Inwestor oraz miliarder Bill Miller pozostaje byczo nastawiony względem dwóch swoich inwestycji, to jest Bitcoina i akcji spółki Amazon. Na szczycie Shock Top Advisor Summit Marvin McIntyre, dyrektor zarządzający Morgan Stanley i Miller rozmawiali o giełdzie, rezerwie federalnej i kryptowalutach. Miller ogłosił Bitcoina mianem polisy ubezpieczeniowej na wypadek katastrofy finansowej. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli uznacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!